zanim zacznę recenzję, chciałem coś powiedzieć. Otóż, jak pewnie pamiętacie, ogłosiłem, że dzisiaj wypuszczę recenzję Upadłego Królestwa oraz Battle at Big Rock w jednym. Jednak niestety ta recenzja okazała się być większa niż przypuszczałem. I okazało się również, że miałem na nią mniej czasu niż przewidywałem. Wiecie, życie jest pełne niespodzianek. Czasem coś wypadnie, czasem plany się pozmieniają. No i dodatkowo taka mała ciekawostka. Musiałem w zasadzie kilka razy przepisać kompletnie scenariusz, bo był nieźle zagmatwany. No i po prostu dotarło do mnie, że nie wyrobię się z tą recenzją na dzisiaj. Miałem do wyboru 3 opcje. Albo po prostu przełożyć recenzję i zawieść osoby, które na nią czekają. Albo zrobić recenzję najszybciej jak tylko mogę i wydać niekompletną wersję recenzji, gdzie w ogóle nie mówię o szczegółach, tylko opisuję film najogólniej i najszybciej jak to tylko możliwe. Przez co również pewnie duża część widzów byłaby zawiedziona. Albo mogłem podzielić tą recenzję i wydać ją w 2 częściach. I stwierdziłem, że to jest po prostu najmniejsze zło i zrobiłem tyle z tej recenzji, ile mogłem. Potraktujcie to jako pierwszą część recenzji, a drugą część wrzucę na kanał niebawem. Spokojnie, tym razem nie będziecie musieli czekać miesiąc. To na pewno tyle nie zajmie. Chciałem was za to przeprosić, ale przynajmniej możecie teraz obejrzeć pierwszą część, jak na razie ostatniego odcinka jurajskich recenzji. Zapraszam, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodoba. Jurassic World Fallen Kingdom to 5. i zdecydowanie najbardziej nienawidzony film z całej serii. Jest nienawidzony nawet bardziej niż JP3. Ja znam kilka powodów, dla których ludzie go nienawidzą. Już pomijam toksycznych fanów, którzy lubią tylko i wyłącznie pierwszy film, uważają wszystkie sequele za zło i myślą, że przez nienawidzenie ich pokazują miłość do oryginalnego filmu. Tak to nie działa. Całkiem spora ilość ludzi po prostu nie rozumie pewnych scen, aczkolwiek myślę, że najczęstszym powodem nienawidzenia tego filmu jest to, że inne osoby go nienawidzą. Dosłownie każda osoba, która nienawidzi tego filmu, którą spotkałem, czepia się tych samych rzeczy. Możecie powiedzieć, że pewnie po prostu te błędy są tak widoczne, że każdy zwraca na nie uwagę, ale tak nie jest. Ludzie dosłownie czepiają się o pierdoły albo rzeczy, które zostały wyjaśnione lub przynajmniej zasugerowane. To tak jakby ludzie po prostu wyłączali mózg i celowo wszystkiego się czepiali. Bardzo często jest tak, że jeśli istnieje jakiś youtuber, którego ludzie lubią, to będą robić co ten youtuber im każe. Przykład Dream, który powiedział ludziom, aby głosowali na Glow Squida i ludzie to zrobili. Niektórzy czasem traktują jakichś większych youtuberów jak bogów albo władców i będą robić wszystko, co im każą. Swoją drogą, jeśli ktoś z was traktuje mnie w taki sposób, to proszę nie róbcie tego. Traktujcie mnie bardziej jako osobę, z którą można czasem pogadać i również nie bójcie się wyrażać swojej opinii i się ze mną nie zgadzać. Ja szanuję opinię wszystkich tak długo, jak nikogo nie krzywdzą albo celowo nie wprowadzają w błąd. Poza tym to też nie jest tak, że jestem jakimś wielkim youtuberem czy coś. Ja nawet nie mam 1000 subów, ale tak szczerze nawet mi na nich nie zależy. Bardziej mi zależy na komentarzach. Chyba już to w sumie kiedyś mówiłem, ale bardziej mi zależy na komentarzach. Lubię czytać komentarze i na nie odpowiadać. A jeśli nawet na jakiś czasem nie odpowiem, to miejcie pewność, czego przeczytałem, bo staram się czytać wszystkie komentarze. Ale wracając, dosłownie każdy hejter tego filmu mówi to samo. Moja teoria jest taka, że jakiś znany youtuber kiedyś zrobił rant na Fallen Kingdom, a potem każdy zaczął powtarzać ten hejt. Jak wszyscy wiemy, ludzie uwielbiają narzekać. W końcu mamy kanał poświęcony tylko i wyłącznie narzekaniu i czepianiu się w niezbyt konstruktywny sposób. No i łatwiej jest powtarzać opinię kogoś innego niż mieć własną. Ta teoria jest bardzo prawdopodobna, jednak wątpię, że uda się znaleźć pierwszą osobę, która zrobiła rant na Fallen Kingdom, chociaż jestem pewny, że takie osoby jak chociażby Nostalgia Critic tylko wzmocniły ten bezmózgi hejt. Również pewnie niektórzy po prostu chcą atencji i dają tytuły typu dlaczego sequele Parku Jurajskiego nie działają, albo Upadłe Królestwo to najgorszy film. No i ludzie klikają albo przez kontrowersyjny tytuł, albo dlatego, że sami są hejterami. Pewnie gdyby mi zależało na atencji, sam bym coś takiego robił. Ale wolę wrzucać recenzje pełne obiektywnych faktów albo shitposty zrobione for fun. Również nikt nie dał przykładów, jak naprawiliby ten film. Jak już coś hejtujesz, to chociaż podaj przykład, jakbyś to poprawił. Jednak czy ten film serio zasługuje na tą masę hejtu? Przekonajmy się. W tym filmie obalę, w cudzysłowie, argumenty hejterów. Oczyszczę film z zarzutów i prawdopodobnie również możliwe, że nawet wyzwolę go spod tej fali hejtu. Może przynajmniej więcej osób zobaczy, że ten film tak naprawdę nie jest koszmarnie zły. W sumie jedyne, z czym się zgodzę, to to, że trailery trochę za dużo spoilerowały, ale hej, chociaż pierwszy trailer Dominion nie spoileruje za dużo i mam nadzieję, że następne również nie będą. Film rozpoczyna się sceną dziejącą się 6 miesięcy po pierwszym Jurassic World. Scena początkowa jest bardzo fajna, klimat jest mroczny, no i mamy w niej walkę Rexy z helikopterem oraz epicką
tytułową scenę z mozazaurem. W tej scenie mozazaur jest ujawniona przy użyciu światła. Nie widzimy jej w całości, a jedynie jesteśmy w stanie zobaczyć jej sylwetkę, co jest ciekawym sposobem ujawniania dinozaurów i w tym filmie jest zastosowany kilka razy. Ale przecież laguna mozazaura była w środku wyspy, a nie zaraz przy oceanie. W tym filmie również jest w środku wyspy. Możemy to bardzo wyraźnie zobaczyć w tej scenie. Ale z doświadczenia wiem, że wszystko muszę wyjaśniać tak szczegółowo, jak tylko się da, więc na wszelki wypadek wytłumaczę to tak łopatologicznie, że nawet hejterzy zrozumieją. Zbiornik mozazaura znajdował się w środku wyspy, zaraz koło centrum gości. I jak widzimy, to się nie zmieniło. Brama, przez którą wypłynęła, znajduje się w znacznej odległości od centrum gości, czyli obstawiam, że znajdowała się mniej więcej koło areny mozazaura. Obstawiam, że gdzieś mniej więcej tutaj. W tej strefie, której akurat nie widzimy w pierwszym filmie. Mozazaur po tym jak przepłynęła przez tą bramę, popłynęła kanałami do oceanu i stamtąd już popłynęła w świat. To jest w zasadzie kanonicznie potwierdzona informacja. Ale jakim cudem mozazaur przeżył tak długo bez jedzenia? Zwierzęta takie jak węże lub krokodyle są w stanie przeżyć kilka lat bez jedzenia, a przypominam, że mozazaur jest zmodyfikowana genetycznie oraz zjadła całe ciało Indominusa. Zostawiła tylko kości. Ale dlaczego ludzie nie użyli piły i nie obcięli głowy mozazaurowi, kiedy ona ich połknęła? Ona ich nie połknęła, po prostu zmiażdżyła łódkę w zębach? A no tak, zapomniałem wspomnieć, że ten film, według mnie przynajmniej, ma najbardziej kozacki tytuł z serii. I również karta tytułowa jest uformowana przez lawę, co wygląda po prostu świetnie. 3 lata po pierwszym filmie Claire prowadzi Fundację Ochrony Dinozaurów. I ludzie oczywiście się o to przyczepili, aczkolwiek to już wyjaśniłem w recenzji pierwszego Jurassic World. W tym filmie mamy wprowadzoną nową lokację, czyli posiadłość Lockwooda. I jest to naprawdę piękna posiadłość. To właśnie tutaj prowadzono pierwsze eksperymenty i próbowano po raz pierwszy przywrócić dinozaury do życia. Ale przecież to nie ma sensu. Cały pomysł z klonowaniem dinozaurów był taki, żeby robić to na wyspie, aby nie mogły uciec i nikogo skrzywdzić. Owszem, aczkolwiek musieli gdzieś przetestować, czy w ogóle da się sklonować dinozaura, prawda? To by nie miało sensu, gdyby polecieli na wyspę, zbudowali tam laboratoria i zaczęli budować park, tylko po to, żeby się okazało, że nie da się sklonować dinozaurów. To by była strata pieniędzy i czasu. Tutaj testowali, czy w ogóle da się to zrobić. I również obstawiam, że nie zaczęli klonowania od jakichś wielkich dinozaurów, które mogą kogoś zabić. Obstawiam, że zaczęli od małych dinozaurów, takich jak Compsognat albo Microceratus, który dosłownie nie może nikogo skrzywdzić. Poza tym, że może roztopić ci serce tym, jak bardzo jest uroczy. Podoba mi się to, że w tym filmie w zasadzie widzimy nagrania pokazujące przeszłość Blue oraz Owena. To pomaga nam lepiej zrozumieć ich relacje, no i małe raptory są po prostu przeurocze. Absolutnie uwielbiam muzykę, która gra, kiedy główni bohaterowie docierają do parku. Jest ona smutna, ale jednocześnie piękna. Również główna ulica wygląda dokładnie jak wyglądała zaraz po walce Indominusa z Rexy i Blue. Prawie nic się nie zmieniło. Scena, w której Owen jest sparaliżowany, jest ciekawa. Czegoś takiego nie widuje się w filmach często. I jakby co nie, on w tej scenie nie dotknął lawy, to iluzja optyczna. Swoją drogą, ten szkielet wygląda jakby płakał lawą. Co mnie zaskoczyło to to, że ludzie mówią, że to ma być komiczna scena. A nie ma absolutnie nic w tej scenie, co wskazuje na to, że miała być komiczna. To jest po prostu fajna scena i tyle. Ciekawi mnie, czy ludzie w ogóle robią research przed nagraniem rantu. Chociaż w sumie znam odpowiedź. Odpowiedź brzmi nie. A i oczywiście też znaleźli się ludzie, którzy mówią, że Owen by w tej scenie spłonął, aczkolwiek lawa w prawdziwym życiu nie jest aż tak gorąca. Oczywiście czym byłby park jurajski bez nowych dinozaurów? W tym filmie dostajemy Carnotaura, Baryonyxa, młodego Allosaura, Sinoceratopsa oraz Stygimolocha. I każdy z nich wygląda świetnie. No tylko Baryonyxowi bym dał większe pazury. Mam nadzieję, że to naprawią w Dominion. Scena, w której Owen jest lizany przez Sinoceratopsa, jest nawiązaniem do książki oraz widziałem teorię, że może kiedyś Owen zajmował się tym Sinoceratopsem, który teraz go rozpoznał po latach. I cóż, nie ma na nią dowodów, ale jest nawet fajna. A walka Carnotaura z Sinoceratopsem jest pierwszą walką roślinożernego dinozaura z mięsożercą, jaką widzimy w serii. Mówię tutaj oczywiście o normalnym drapieżniku, a nie o hybrydzie. Ale dlaczego dinozaury ze sobą walczą i atakują ludzi, kiedy wybucha wulkan? To jest tak nierealistyczne. Otóż, przez 3 lata od upadku Jurassic World drapieżniki głodowały, ponieważ Rexy była dominującym drapieżnikiem na wyspie i to ona zjadała najwięcej. Można to nawet zauważyć po tym, że w tym filmie jest bardziej muskularna i widać, że nie głoduje. Poza tym Skorpiusy Rexy kompletnie zniszczyły balans na wyspie, zabijając wszystko, co się rusza, zanim nie zostały zabite.
Bardzo dużo dinozaurów w tym czasie umarło. Szkoda, że sceny pokazujące ich szkielety zostały usunięte, bo może wtedy ta wiadomość byłaby bardziej jasna. W każdym razie, drapieżniki na Nublar były zdesperowane i umierały z głodu. Dlatego próbowały wykorzystać każdą okazję na upolowanie ofiary, nawet podczas wybuchu wulkanu. To tak jakby człowiek nic nie jadł od kilku dni i zobaczył hamburgera na płonącej stacji benzynowej. Oczywiście, że spróbowałby go zjeść. Głód jest w stanie doprowadzić do różnych rzeczy. W prawdziwym życiu drapieżcy również polują podczas klęsk żywiołowych. Jeden ptak dosłownie wznieca pożary, aby złapać uciekającą zdobycz. I nie, to nie jest żart. Również zauważcie, że w momencie, kiedy Rexy odczuwa eksplozję, od razu odchodzi. Scena z Baryonyxem w bunkrze jest okej i mimo iż z jednej strony zgadzam się, że lawa, która na nią spada, jest trochę niepotrzebna i rzeczywiście trochę trudno w to uwierzyć, ale z drugiej strony to pokazuje, jak wytrzymałe są te zwierzęta. Również zwykle jest tak, że kiedy pojawia się dinozaur z rodziny pachycefalozaurydów, to pojawia się tylko przez chwilę albo kompletnie nic nie robi. Tutaj Stygimoloch jest w zasadzie bardzo ważna dla fabuły. Sama scena, w której Claire, Owen i Frank uciekają przed stadem dinozaurów, jest świetna. Dinozaury rozwalające upadłe drzewo to coś, czego potrzebowałem i nawet o tym nie wiedziałem. Ej, ale Owen przecież wbiegł w wulkaniczny pył, a on jest bardzo gorący, powinien być martwy. Ludzie, podczas erupcji wulkanu, poza wulkanicznym pyłem oraz magmą, wydobywa się również dym. Po prostu, zwykły dym. W tym filmie mamy również bardzo emocjonalną scenę śmierci brachiozaura, która faktycznie jest smutna. Szczególnie, że jest to brachiozaur z pierwszego parku jurajskiego. I jeszcze ta muzyka. Ta scena jest po prostu ekstremalnie smutna. Ale przecież międzygatunkowa transfuzja krwi jest taka głupia. Ksenotransfuzja jest możliwa w prawdziwym życiu, a transfuzja pomiędzy T-Rexem a Raptorem teoretycznie byłaby możliwa. Poza tym przypominam, te dinozaury są genetycznie zmodyfikowane. Owszem, zgodzę się, że pacing tej sceny jest średni, pewnie dlatego, że została dodana w ostatniej chwili, jednak z perspektywy całego filmu ona ma sens, ponieważ później Dr. Wu nie może pobrać próbek krwi Blue, ponieważ ma ona w sobie krew Rexy. Również lubię to, że Owen mówi, że Rexy może obudzić się za minutę i Rexy budzi się dokładnie po minucie. Aha, no i fajnie, że w tym filmie wykorzystywane są animatroniki, bo w pierwszym Jurassic World było tylko CGI. W tym filmie używane są efekty praktyczne, a CGI jest używane tylko wtedy, kiedy jest absolutnie niezbędne. Marvel, róbcie notatki. Indoraptor jest tak szczerze moją ulubioną hybrydą. Jeśli chodzi o jego genom, to oficjalnie składa się on z genów Indominusa, tylko ma genetycznie zmniejszony rozmiar oraz ma w sobie również DNA Abelizaura. Posiada on zdolności echolokacyjne, dlatego tak często stuka pazurem w podłoże, co prawdopodobnie zawdzięcza genom nietoperza oraz możliwe, że ma również DNA gekona i dlatego tak dobrze się wspina, jednak są to tylko moje domysły. Nie będę robił osobnego filmu o jego genomie, bo w sumie już wszystko tutaj powiedziałem. A jeśli coś pominąłem, to dajcie znać w komentarzach. Ale dlaczego Indoraptor nigdy nie użył kamuflażu, skoro miał geny mątwy? W filmie mamy bardzo jasno powiedziane, że to dopiero niekompletny prototyp. Dr. Wu najpewniej celowo wyłączył niektóre umiejętności. Tak w ogóle Indoraptor w zasadzie dostaje więcej czasu ekranowego niż Indominus i również to, że jest mniejszy, ma sens, ponieważ pamiętajmy, że to dinozaur stworzony w celach wojskowych, a duży drapieżnik nie zawsze wszędzie się zmieści. Jego design jest świetny, no i wydaje mi się, że chyba jeszcze nikt nie wspomniał o tym, jak świetnie brzmią dźwięki, które wydaje. I o ile Indominus w Jurassic World chodził na wszystkich 4 kończynach w dosłownie 2 scenach, no to Indoraptor porusza się cały czas na 4 kończynach, co sprawia, że jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Poza tym jest jeszcze bardziej agresywny niż Indominus Rex, ponieważ nie dość, że był trzymany w małej klatce, to jeszcze był rażony prądem. He looked like a monster because I treated him like a monster and he became a monster. Aukcja dinozaurów jest taka głupia, poza tym dinozaury na aukcji powinny kosztować o wiele więcej. Aukcja dinozaurów ma więcej sensu niż sprowadzanie ich do zoo, jak w The Lost World. Ogólnie ten film to taki trochę remake The Lost World, ale z bardziej solidną fabułą. Sprzedawanie dinozaurów bogatym ludziom ma więcej sensu niż zwożenie ich do parku w San Diego. Co nie zmienia faktu, że The Lost World dalej jest dobrym filmem. Aha, a 10 milionów za ankylozaura to odpowiednia cena. No i teraz scena, której chyba nikt nie zrozumiał. Ale przecież to, że Indoraptor zaatakuje osobę, w którą celujesz, nie ma sensu. Jak już celujesz w nią z karabinu, to możesz sam strzelić, nie musisz wysyłać Indoraptora, aby to zrobił. Przypominam,
Indoraptor to tylko prototyp. Ten karabin miał po prostu zaprezentować umiejętności Indoraptora. Oczywiście, że sfinalizowana wersja Indoraptora nie zabijałaby osób, w które już ktoś inny celuje karabinem. Zapewne miałyby zamontowane jakieś obroże ze zdalnie sterowanymi laserami, które namierzałyby cel. Zresztą nawet coś podobnego widzieliśmy w Jurassic World. Na aukcji zaprezentowali tą umiejętność przy użyciu karabinu, no bo karabin wygląda kozacko. Naprawdę myślicie, że gdyby weszli tam ze zwykłym wskaźnikiem laserowym, to zrobiłoby to na kimś wrażenie? To by wyglądało niepoważnie. Ej, ale to, że Indoraptor się uśmiechał, jest takie głupie. Okej, ale dlaczego? W sensie jakby zwierzęta też mogą ukazywać emocje, no i z tego co wiem miała być w filmie usunięta scena, w której ktoś torturuje Indoraptora i przy tym się uśmiecha. To miało być nawiązanie do tej sceny. Poza tym lubię to, że w tej scenie Indoraptor pokazuje, że jest inteligentny. Poprzez udawanie, że został uśpiony oraz odwrócenie uwagi Whitley'ego przy użyciu swojego ogona. Ale dlaczego ta kobieta krzyknęła, kiedy zobaczyła Indoraptora? To jest bez sensu. No bo zobaczyła Indoraptora, który rozrywał Whitley'ego na strzępy. Szczerze, wszystkie jakieś bardziej wrażliwe osoby by krzyknęły, widząc jak jakaś osoba jest rozrywana na ich oczach. W tej scenie mamy fajny easter egg, mianowicie kod do windy to 7337 hashtag, co można przetłumaczyć jako TIF, czyli zęby. I ogólnie nie przeszkadza mi to, że Indoraptor przypadkowo niszczy panel kontrolny, przez co winda się otwiera, aczkolwiek fajnie by było, gdyby w zasadzie zniszczył go pazurami. To by była kolejna scena pokazująca jego inteligencję.